Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim zielonym gąszczu. Za chwilkę sobie obejrzymy, jak się mają moje balanki. No, po kolei sobie przejdziemy od balanka do balanka, zobaczymy, co tam u nich. No i poza tym to tyle. Zapraszam na film. Tu, jak widzicie, moje banaleczki. Tu Sumatrana Zebrina Royo na pierwszym planie. Tam na drugim jest X-Cross. Także one są podobne moim zdaniem. Ale jak widzicie, pomimo moich obaw, że tutaj liście będą porwane przez wiatr, to nie jest aż tak tragicznie z tego względu, że tutaj one są tak troszkę osłonięte przez przez krzewy drzewa. Także chociaż Wam powiem, że w zeszłym tygodniu to dosyć takie potężne wiatry panowały, że właśnie ja jeszcze obciąłem w zeszłym tygodniu te stare liście, że tak właśnie starsze liście wywracało do ziemi. No i jeszcze mi Tamarillo wywracało na mojej takiej półeczce, można powiedzieć, prowizorycznej. No a pomimo tego, że dzisiaj jest pochmurnie, to przez ostatnie 2,5 tygodnia to było raczej słonecznie i deszczy nie było. Dopiero teraz właśnie dzisiaj, wczoraj zaczęły się jakieś opady deszczów i burze tutaj w całej Francji. Także myślę, że czyżby zima? No mam nadzieję, że jeszcze będzie teraz słonecznie, bo się cieszyłem w sumie. No, tutaj jak widzicie jest black tie. Myślę, że właśnie dlatego się nazywa ten banan, ze względu właśnie na pozostałość tutaj po tych liściach. Ona się robi taka czarnawa, no ale pewności 100% nie mam, czy tak jest. No i małe laski. Małe laski sobie ładnie rosną, z tym, że wydaje mi się, że w szklarni rosły szybciej, nie? No ale to tak jak mówiłem, 2 miesiące, lipiec, sierpień, to były stosunkowo deszczowe, pogoda jak dzisiaj i właśnie wydaje mi się, że po tym jak wystawiłem je na zewnątrz, to one spowolniły strasznie, nie? W porównaniu do tego jak w szklarni po przesadzeniu, gdzie wydaje mi się, że wypuściło około 10 liści w przeciągu miesiąca, no ale to wtedy miał, że tak powiem, składniki dodane, koński nawóz granulowany, także może to było przyczyną. No także małe laski sobie rosną, coraz większe. No ten jest tutaj, jak widzicie, to jest taki pojemnik na śmieci i on ma chyba 90 litrów, no i on go tak wypełnia znacznie. O ten tutaj drugi troszkę mniejszy. Jak porównać do mojej wysokości, to one tak sięgają, ja wiem, że tu jest wysokość doniczki jeszcze, ale ten tutaj to tak z metr, 1,5 metra jest ponad mną. Urosło im się. Tak, zobaczymy z tematu bananków, ale tutaj palma przeżyła, ta na zewnątrz jedna, także chyba ją wykopię. No i tak się mają tutaj banany na zewnątrz. Czy dobrze, czy źle, no to niech ocenią fachowcy w komentarzach. No tak jak mówię, pogoda w Polsce, a pogoda we Francji się kompletnie to w tym roku poprzestawiało, także myślę, że na słoneczne wakacje to można było przyjeżdżać do Polski, a nie tutaj u mnie, nie? Za to tutaj moja plantacja Tamarillo. Jak widzicie, ślimaki je tutaj troszkę podgryzają, ale jakiś czas temu, jak je stawiałem na tym stole, to one miały dużo miejsca między sobą, nie? I tak jak mówiłem, wiatr mi je po prostu wywracał. I tak sobie właśnie wymyśliłem, czy nie zrobię jakiegoś takiego właśnie podestu specjalnie wielkością dopasowanym do doniczki, żeby właśnie się nie wywracały. Dzisiaj drzwi nie były otwarte, bo robiłem coś innego. Pewnie mi zaraz kamera zaparuje. Nawet nie mogę zobaczyć, jaka jest temperatura. 29 stopni. No tu sobie teraz właśnie poglądamy te bananki w szklarni. I tu jest ice cream. On już ma
z 1,90 m z tym największym liściem. Bo pamiętacie, jak go wkładałem, to był taki malutki przy liście, ale mimo wszystko teraz się tutaj trochę dusi. Nie? Tu natomiast Musa Dwarf Fig. Także on też przyspieszył. Też wygląda o wiele ładniej niż przedtem. Z tym, że jak widzicie, przydałoby im się zmienić doniczki znowu. Chociaż w tym roku już im zmieniałem, nie? No ale to tam właśnie mówię. Teraz się zbliża sezon zimowy. Normalnie potężnymi krokami. Ja też nie wiem, czy tych pozostałych bananów tutaj nie wprowadzę do szklarni z tego względu, że za jakieś 2 tygodnie czeka mnie taka operacja i właśnie nie wiem, czy nie będę musiał właśnie ograniczyć się z wysiłkiem. No a jak wiecie, przestawianie takich 90-litrowych doniczek, no to jednak troszkę wysiłku jest potrzebne. Także kwestia tygodnia, 2 i tamte chyba moja dekoracja pojawi się w szklarni. No a tutaj moje Cavendishe też już im się urosło. Jak widzicie, ich nie obcinam. Można powiedzieć, no tamten na drugim planie jest troszkę mniejszy, ale ładnie rosną. Jestem zadowolony. Może kiedyś doczekam się własnych bananów tutaj w szklarni. Zobaczymy. Tutaj właśnie najwcześniej liczę na te Cavendishe, że przy tych temperaturach tutaj panujących w szklarni to one sobie będą dobrze radzić. Myślę. Poczekamy, zobaczymy, jak to się rozwinie sytuacja. Co jeszcze? Z tych bananków, które do mnie przyjechały, to najgorzej sobie radzi... Kurczę, zapomniałem, jak on mówił. Musa Basio. Jak widzicie, ten główny banan po prostu skapciał. Tu mam nadzieję, że odnóżka przeżyje, także się nie martwię tym na razie, ale w porównaniu do tych pozostałych, które już troszkę podrosły tutaj, to po prostu ten akurat temu się nie udało, można powiedzieć. Zobaczmy, jak będzie z tą odnóżką. Co było przyczyną tego, no nie mam zielonego pojęcia, nie? Tutaj niektóre rośliny na przykład dziwnie reagują po pobycie w szklarni.